Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy tutaj z Apache'im na temat jego konta, na temat jego tutaj też Zenitu, na temat tego, jak on tutaj w tą grę wchodził. Rozpocząłem taki cykl, jakby tak powiedzieć, o opowieściach różnych graczy, czy też o graczach. No i opowiemy sobie, jak jemu też wyglądały w ostatnim czasie KVK, zresztą ostatnio 3.08 zdobyło gwiazdkę, też tutaj Apache bardzo wiem, że ma dużą różnorodność farm, więc Apache, co tam u ciebie? Cześć wszystkim. Siema. No teraz ostatnia KWK co było, to No. co wygraliśmy, tak No. trochę mało KP zdobyłem, tym mniej czasu było. Mhm. Nawet lewo co wymagania zrobiłem, ale udało się. Mhm. Trzecia gwiazdka. Może ta KWK kolejna będzie, jak się uda dobrze. Mhm. No i co? Zenit też ciężki był. Mhm. Na początku myślałem, że trzeba pić około 30 milionów siły. Mhm. To co? 5 milionów siły wbiłem. Mhm. Większość pidaków poszło do piachu. Ale Zenit jest, nie? No Zenit jest, to dobrze, no właśnie tutaj zaraz pokażę widzom Zenit, jak to wyglądają. Na razie widzą jakby ten twój główny profil zarządcy, czyli widać, że właśnie urosłeś troszeczkę w sile, bo miałeś 100, miałeś poniżej 100, nie? Zanim zacząłeś tam cisnąć. Miałem 82 miliony siły około, no. Czyli 133, No. no to tak już No ja- grubo. Przed Zenitem w ogóle nie szkoliłem, miałem tylko pełną ekspansję po Mhm, tym, nie? mhm, Po KWK kolejnym. mhm. Czekaj, bo mi się tu otwierają wszystkie te. Teraz tutaj przerzucimy. No mów. Że mówisz, że tu wchodzą. No ja właśnie jak patrzę tutaj na twój Zenit, bo w parę, który mi podesłałeś, no to tutaj 50 milionów punktów i 5. miejsce, a chyba oprócz ciebie tam jeszcze 2 osoby, nie? Z waszego Nie, KD? no, razem było 4. A 4 było, czyli raz, dwa, No i 3, był piąty 4, no jeszcze. tak, no. Piąty jeszcze był, ale brakło mu z 500 000 siły. 500 000 tylko, nie? Tak. Za późno szkolił, pamiętam, za późno i szkolił. było, no. O Ale- kurde, Szkoda wielkie, bo tak to 5 osób, no to sporo, jak na KD, nie? no. Znaczy Połowa- wiem, że to boli, nie? Wiem, że to boli tak. strasznie. Wiem, że to Ja boli. się bałem, No, że pod koniec miałem 47 milionów siły no. i każdy zaczął puszować. To ja też odpaliłem jeszcze ekspansję po Mhm. 20 000, żeby puszować. 20 sztuk użyłem, no i 5 milionów siły wbiłem, nie? W ciągu 5 minut. W ciągu 3 milionów, no w ciągu tyle czasu. Ale to i tak wysoko, bo tu i tak znaczy mieliście bardzo dużo, bo jak patrzymy na inne KD, tam w Zenicie mieli tam między 20, 30 do 50, Tak. 60 milionów. Nie było aż takiego dużego puszu, a w niektórych, wiesz, wystarczyło być top 10, wystarczyło mieć 20 milionów, nie? Nawet Właśnie. poniżej, więc no tutaj widzę, że się, że tak powiem, chyba bardzo sfokusowali gracze u was na ten. Trochę zabolało ta liczba siły do wbicia. No. Planowałem jeszcze na kolejny Zenit zostawić sobie troszkę pod Archerów, Zenit, Mhm. ale się nie uda. Archerów może uzbieram, bo zostało mi jeszcze 1000 dni z Mhm. tego. Mhm. Może się uzbiera na kolejny, zobaczymy. Mhm. Ja tutaj mam odpalone, jakby tak powiedzieć, te twoje też kapeki z stage'a 3, czyli twoje miejsce, czy byłeś tutaj drugi w pre-KVK, nie? A, PKWK był drugi, no. drugi. Znalazłem za Ace'em z... Za Ace'em. No tak, Ace to jest nowa postać w waszym KD, z tego Tak, też coś wiem, dokładnie, więc fajnie, że ktoś taki też do was przyjdzie, nam pomoże, bo to wiem, że to się tam dość mocno sprawdza przy takich kadekach, jak są, jakby tak idzie Tambi i taki przyjdzie gracz mocny, ale ty też ma tam bardzo fajne konto i też wiem, że tam sobie będziesz je coraz lepiej rozwinął, bo w tym momencie jaki masz plan? Bo VIP 17 tutaj widzowie widzą, że teraz masz i to- myślisz o 18 coś, żeby tam donatować i ten, czy? Na razie nie, skupiam się na tym, jak skończę... Tam masz w secie Hermana i Gołodiki skończyć buty, Mhm, to zaraz będzie pokazywać, no. a później levelować set maina, czyli na drugi level i później kryty wszędzie, Mhm. później na 3. level, no i głównie ten główny set ulepszać, Mhm. bo jak No to- najmocniejszy był. Tak, bo tutaj właśnie widzimy, że masz na Zhuanglangu masz właśnie na krycie Chesta. To jest akurat twój najlepszy set na Zugę? Tak, dokładnie. Tak, na Zugę, to jest twój najlepszy set. No ale widzę, że 3 kryty. No ale już taki gier, który można sobie pomalutku pchać też do kultów, nie? Bo jak dobrze tam pewnie wiesz, że tam nie ma sensu chyba pchać, nie wiadomo jak bardzo. No nie. W kryta, jak się nie udało. No niestety teraz kulty dają więcej, jak to niektórzy obliczyli na tym.
Wiem, że też tutaj masz troszeczkę swoich farm. Zawsze widzą twoje farmy. No, mam Tutaj dużo farm. masz trochę, nie? Ile ich jest? 21? Tutaj jest, czekaj. No bo 21 farm w ogóle mam ników, ale No. 5 mam nieużywanych, bo mam niskie levele TH, nie? I przestałem ich używać. I tam mam około 16 mam farm, ale Aha. po cap przyjdą chyba 3-4 nowe. Także Aha. no, jeszcze Aha. więcej będę. Czy będziesz miał w sumie, czekaj, 16 masz teraz, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak 4 dojdą, tak 4 4 dane, czy 20, no to kurde, to ja przy swoich 11 mam już dość, a ty już 20, no to trzeba, wiesz, Przed tym Zenitem to ja 1,5 tygodnia 4 razy dziennie wchodziłem na farmę, nie? Pod Zenit, żeby farmić. ale dobrze, że masz tutaj między 22 a 24, czy 21 a 24 poziomie ratusza, że masz 25, bo widzę, że masz dwie 25, No mam, no to tak, ale to wiesz, no w niektóre farmy można wchodzić, jak wchodzisz w kiwiki, ale ja na przykład mam 4 25, nie? no właśnie. Więc tylko też pilnuję to, wiesz, to siłę, nie? Żeby nie przesadzać, bo no bo wiadomo, że to albo farm KV, albo po prostu farmisz, albo wiesz, albo ciśniesz na to. Mamy też na zdjęciu twoją jakby tak powiedzieć, skórkę, czyli tą taką, no nie powiem, jedna z lepszych skórek, która chyba wyszła w Lilith w ostatnim czasie. No, Motyw przede wszystkim, o to mi chodzi, bo nie jadłem tam moje skórki. Tak. No to wygląd, jeden z najlepszych wyglądów, jakie były, powstały. Tak, Naprawdę, jest tak. bardzo ładny. Ta animacja Jest mega, do tego ten koń jeszcze, chociaż jest taka ironia, nie? Jest koń statku, nie? A jest ten, tak, a jest minus 10% do ataku, jeżeli chodzi o konia. I strzela jakby tak powiedzieć z tego, z armat, więc to jest już w ogóle. Jak dla mnie to jest najlepszy Zenit statystykami pod OP Fielda, jaki powstał. Pod OP Aha, Fielda, aha. dla mnie. Najlepsze No. statystyki. No tak, no to pod tym względem tak, pod Openfielda, no właśnie jak gadaliśmy z Pertalem, pytałem właśnie go, czy jakieś tam osoby będą u ciebie puszować, czy też nie. On mówi, że tak, że będą, że ma listę i no to naprawdę zrobiło różnicę. Tu mamy teraz butikę, na butice sobie jeszcze budki będziesz robił, nie? Tak, i na Hermanie sam, właśnie na dwóch z tych brakuje mi butów. A tam nie myślałeś o tym, że połączyć to jakoś zrobić 2-2-2, czyli z 2 sety z leadershipu? Właśnie, no nie, bo jeden mam ten set właśnie, ten main tam 2+4, Mhm. ten main są, drugi ten jest setowy, a trzeci cały leadership, nie? Cały, no. No Cały, tutaj, nie? tak, tutaj akurat mam budikę podpaloną, ale na budice już masz Huntera, a na Zilli Yangu, którego właśnie wam nie pokazałem, to jeżeli chodzi o formę, ale to jest Interabi Hunter. Ale to są też fajne, tutaj już są fajne te inskrypcje na formacjach, więc... Budika i Suge ma fajna inskrypcja, no. Jeszcze ten Herman do prawy jeszcze jest. No, Herman właśnie widzę, że to jest tak, że ma jakieś dwie części z leadershipu, ręce i legi, nie? Tak, No chyba i, tak. i butów nie zrobiłem, bo miałem 500 młotków. O, Myślałem, że zrobię 3 sztuki od razu, wszystkie 3. o. No i brakło. Jak miałem pecha Saby RNG, tylko 2 sztuki zrobiłem, nie? No tak. Także no nic nie pomogło. Tutaj jeszcze zobaczymy tego Hermana, jak wygląda z tym. Herman Defiant, ale Defiant jest dobry, jeżeli chodzi o inskrypcję, więc spokojnie. No fajnie masz to tutaj porobione. I tu widzę, że Liu z Alexem, nie? Kolejny marsz. Liu z Alexem, więc też fajnie. Że ty masz tu też taki gier też spoko. Masz coś takiego, jak ja mam na Williamie swoim. Czy tam będę miał zaraz, bo tam mi brakuje jednej rzeczy z tego. A inskrypcjowo troszkę tu jest słabiej, ale to się popracuje na tym, nie? Znaczy tak się głównie skupia na łucznikach, nie? Ale No to tak, może, no kiedyś, tak. może kiedyś wejdzie jakiś skrypt na buty, do spodnia, czy do piechoty. To też łatwo zdobyć. Tu widzę, że właśnie też na tym, że tam już coś sypio sobie pomału też działa na scypie. No tak Właśnie już na ten 5. marsz robię, powoli. Ale na razie nie mam tych, nie? Szkiców, nie? Ale to się pracuje. No, dokładnie. No ale tutaj na scypie, jak popatrzę na przykład na statystyki 9, 10, 7,5, no to już aldemycz, no, to już fajnie wygląda, nie? Dokładnie, właśnie. Czyli tak, ogólnie grasz tak, Zugę Nebu, tak? Tak jak tutaj widzimy na screenie, to co mi wysłałeś, jeżeli chodzi o marsze, jak idziesz do Ale Openfield. właśnie myślę go potrafię powiedzieć, jak nowa jak wiadomo nowi. link. No właśnie. Tutaj właśnie ta Shajara, czy jeżeli mogę się mylić, bo ja jeszcze, to ona ma taki ciężki nick, ta nowa, która wychodzi, no to ona, nie będę ukrywał, moim zdaniem ona jest taka, z jednej strony uważam, że jest bardzo dobra jako drugi dowódca i ona naprawdę może zrobić różnicę, tylko
jak bardzo w Openfieldzie, a chociaż wiesz, są youtuberzy, którzy już mówią, że po chińskich serwerach patrzą, że ona tylko się nadaje, to co ja na przykład na swoim mówiłem też YouTubie, że ona tylko się nadaje tylko do parowania z tym nowym garnizonem, jeżeli chodzi o łuczników, tak? Czoł? Bo chyba oboje leczą, nie? Jeśli się nie Tak, mylę. tak. W sensie, że oni sobie tutaj wejdziemy na ten, że oni ponoć się najlepiej jakby tak parują. Czyli jakbyś teraz na przykład poszedł w tą tutaj panią, czyli Shajarę Al-Dur ona by, ciekawe jakbyś mógł sparować, ale z drugiej strony ty grasz na 3 marsze łuczników, więc dla ciebie ta Shajara może dać lepsze proce niż Nebu, powiedzmy, nie? Myślę tego, no, myślałem No. Nebu wymienić, a opowiadać tą nową z Budiką. Mhm. Tylko to jest, A, wiesz, single target. Budika, Właśnie, Shajara to jest single target. Ona bardziej powinna być chyba czymś, co bije AOE, moim zdaniem, nie? No, bardziej Zugę pasuje do tego właśnie. Zugę tak, tylko z drugiej strony Zugę, Herman i rozparować taką mocną parę, no nie wiem, to trzeba poczekać na testy. Ja powiem wam tak, ogólnie statystycznie ona jest bardzo dobra. Ja sam zastanawiałem się właśnie, żeby sobie teraz jak będę robił drugi marsz łuczników, czy iść w Ashura i zostawić to z YSG, czy na przykład Ashura z Shajarą nie połączyć, bo może to, wiesz, nie to, że Ashur jest bardzo dobry defensywnie, bo masz chyba Ashura, jak dobrze pamiętam. Tak, Zaraz tak, tak, bo tu chyba jest na tym. No to w tym momencie Ashur Shajarą może naprawdę robić coś fajnego. Ja o tym myślałem akurat, nie? Bo statystycznie, jak patrzę na statystyki Ashura i Shajary, jeżeli chodzi o umiejki, no to tam troszeczkę tych procentów, jeżeli chodzi o taką grę jakby defensywną i AOE też mamy, więc może nagle się okaże, że ten Ashur jest naprawdę fajnie grywalny, nie? No, tylko no, jeszcze po prostu co leczy? Ciekawe jak to by to wyszło, no. No pytanie, ile to leczy, nie? Jaka jest wartość tego leczenia, jak to potem w ten damage, bo tam chyba było coś takiego, że to przemienia w damage, mogę się mylić, Dokładnie, no. ale coś takiego było. Więc no tutaj mi się zdaje, że pod względem, jeżeli chodzi o ciebie, no to ta Shajara jest opcją lepszą niż na przykład ktoś, jak planuje teraz iść na 5 marszy, tak jak ja, bo ja nie wiem, czy na przykład mi będzie lepiej Ashura z YSG sparować, żeby na tym lecieć, bo już wiem po YSG, który jest na trzecim setupie muzeum, już po samych barbach, jak robi schło i dałem teraz nawet artefakt mu na moim kiwiki, to widzę, że no fajnie to bije to dużo mocniej. Jest naprawdę niezły ten YSG i wraca pomalutku, mi się zdaje, do takiej mety tych łuczników. No teraz jakby, no wrócił nas po tym muzeum, Tak. dużo dało. No 7% to trochę jest, nie? No jest trochę. Więc popatrzmy sobie drugi twój tutaj drugi to jest Budika Ashur, czyli taka klasyka. Budika tak. Ashur klasyka, nie? Bo to często się grało, Budika Ashur. Więc na tym, no i Budika wytrzymała, ale coś tam się podleczy, jest Ashur, który bije, więc też fajny marsz. Ty grasz kolejny, tam masz Herman YSG i ja na tym też się zastanawiałem, tylko dużo osób, tak, tylko że dużo osób mi mówi, że Herman jest miękki. No jest. No właśnie, i to jest ten problem. Wiem, że on jest bardzo dobrym marszem, że będzie bił i tak dalej, ale że on powinien jest miękki. Mi na przykład, bo ja miałem taki pomysł, że będę mieszał z YSG tam, czyli z Delianga połączam z Nevskim, jak masz artefakty. Jak mieszałeś na przykład u siebie, jak graliście na artefakt? Nawet nie pamiętam, szczerze. Nie pamiętasz. No, ale no, ogólnie wiem, że właśnie można tak fajnie pomieszać te marsze, bo na przykład wiem, że niektórzy grali Nevski Ashur, nie? Do Open i do Rally i to robiło bardzo dobrą to, nie? Ashur jest też mocny, to jest No. do Rally, No. A Open samo. No, więc ten Herman YSG, no tutaj bym właśnie może upatrywał w tą gdzieś Shajarę, no nie wiem, ale to musiało być coś, co nagle tego Hermana, wiesz, pociągnie do góry i będzie go trzymało dłużej w Openie, nie? No bo wiemy jak jest, nie? Liu Alex, no to jest klasyka, nie? To klasyka, to wiadomo. No. Alexa masz na tym Muzeum Trzecim, bo tam nie widziałem na tym screenie. Nie, czekaj, pokażemy od razu, czy masz, bo chyba masz. Wszystko tak, chyba tam... Jest Mehmed, jest Minamoto, YSG, Ethelfleda. Jest Aleksander. No, to Aleksander na podwójnym buście do tego Liu, no to jest bardzo dobry marsz, no. Jak ktoś, wiadomo, jak ktoś nie robił kiedyś Aleksandra, a ma w tym momencie, chce zrobić dobry marsz piechoty, no to pójdzie William Wallace, Liu. No ale jeżeli ktoś ma Aleksandra, ma muzeum, no to leci to. To jest dobre rozwiązanie dla tych powiedzmy low spenderów, którzy tam, wiesz... Nie trzeba wtedy robić Williama, nie? No, dokładnie, więc tutaj naprawdę fajnie to wygląda. A Scypio masz sparowanego z Mehmedem. Też fajna kombinacja. Tak.
Też Na ciekawe. biegłości, no to jest Tak. mocno klepie na biegłości. W Mhm. popę idzie, nie? No, Tomek ma to do siebie. Poczekaj. Przepraszam, ale aż mi się też, a będzie to na tym, ale musicie mi wybaczyć, no, aż mi zakręciło w nosie. Ogólnie fajny, Mehmet jest, moim zdaniem jest dalej gdzieś tam grywalny i dalej jest opcją. Tu widzę, że masz swoich dowódców, mamy Zelianga, mamy Liu, Hermana, Budika, Scipio, Artemisia, czyli ogólnie szedłeś w łuki, nie? Tak, Bóg. No to są Tak. ogólnie jak on są podługi, nie? W podłuki, no właśnie, bo widzę, że Mówię nawet na ten. Ramzes, Na ten. tak, Zugę, jest nawet Ramzes legendarny. Jeszcze się śmiałem, jak tak przeglądałem, mówię, a jeszcze gdzieś tam Sulejmana gdzieś zobaczę może, nie? Ale nie, Sulejmana jeszcze nie ma. Ale No jest ten, widzę, że tam trochę było inwestowane, bo jak już Hannibal u kogoś wjeżdża, to już tak grubo, nie? Jak jest Ale Hannibal. Jeszcze jak fajny jest marsz Zugę, No. Ashur, nałożyłam go na Arki na przykład. Tak, No, mocno też tak, klepie, to też, Ashur. to prawda, to prawda. No. Tak, bo Hermana się wtedy gra w Openie wtedy. Hermana z Zuga albo Hermana z YSG, a wtedy ty lecisz Zuga Ashur, sorry. Więc tak, to Zugę, prawda. Ashur, no. No. Ale też na Arce gram mniej marszy niż zwykle, tylko gram tak 3 marsze. Mhm. Wiadomo, już podfilowanie Aralek, pod Garrison na Mhm. Arce, to wiadomo, to są na mniej. Ty teraz te złote główki zbierasz głównie na tych nowych łuczników, czy tutaj myślisz o Herakluszu? Bo widzę, że tu Heraklusza masz... No właśnie chcę, No. jeśli ogarnę MG trochę z tego nowego dowódcy, No, bo tak to brakuje mi, jakbym zrobił na full nowego Garrison i tę nową łuczniczkę, no No. to brakowałoby mi do Hermana full 100 główek. Także Aha. musiałbym zrobić MG, nie? mhm, Tak 9 głów, 8 głów. mhm, Byłoby gdzieś wtedy. aha, Miałbym na 3 dowódców. mhm. No to w Tak sumie myślałem. ten... No też tak można, no. Wiesz, już jakieś tam pierwsze przecieki wychodzą, że ten nowy dowódca z Shajarą bardzo fajnie sobie zgrywa właśnie na garnizonie, to co mówiliśmy, nie? I teraz pytanie, jak on będzie sobie dawał radę, ten Choi Yong, jak sobie daje radę z Herakluszem w parze, nie? Bo w tym momencie mógłbyś sobie zrobić jeżeli oczywiście tam planujesz maksować tech i tak dalej i jesteś w tym, no to pytanie, czy pomyślisz o jakimś garnizonie swoim, nie? Już nie mówię nawet, wiesz, że na flagę, nie? Tylko nawet, Też myślałem właśnie, jakby ten widok miał tyle siły, no, to się teraz zbić, przyjąć kilka rai, a No. ten nowy łucznik jak się leczy, plus Hera też AOE i też No. się leczy, no to fajnie może jak to się sformuje, to KP zgarniasz KP dużo. no tak, no. Dlatego to wszystko jest uzależnione, jak to będzie wyglądać. Znaczy, no nowy garnizon wiemy, że będzie niezły. To nawet jak widziałem pierwsze raporty u was zresztą na streamie, czy u was nie na streamie, tylko u was na Discordzie widziałem te pierwsze raporty z chińskich serwerów, gdzie właśnie jest Choi Yang z Shajarą. No to powiem szczerze, fajnie to wygląda, ale trafiają też na Canter Rally i to nie jest właśnie Stypio młodszy, tylko Neski ocenia nawet ich tam, wiesz, gdzieś tam męczy, więc no pytanie, wiecie, jak to będzie wyglądało pod względem przyszłości, jeżeli chodzi o samych tych dowódców, bo chodzi głównie o to leczenie. Ty coś tam przeglądałeś w ogóle, jeżeli chodzi o tych nowych dowódców, jeżeli jako z tego, że lecisz to jako łucznik, czy nie? No to przeglądałem więcej, ja właśnie ciekawy jestem bardziej tych testów, bo jednak na Mhm. papierze tak nie odzoruję sam jak na testach, nie? O, Jak w prawdziwej grze. mhm, Ale no, daje się Garrison bardzo mocny się wydaje. mhm. Ta Ile- łuczniczka tak, ale Garrison dla mnie lepszy jest. O. A ile Apache ogólnie tak już grasz w Rise of Kingdoms? Przed tym naszym KD, teraz 380, grałem takie początki, już jak nie ogarniałem jeszcze, to tak grałem z rok przed tym naszym KD. Mhm. Tak 2-3 lata będzie już. Chyba 3 lata też będzie. Tak, nie? Mhm. No to spoko, no to widać, że no to masz coś takiego jak ja też tak grałem na paru kontach kiedyś. No ale widać, że jesteś po KVK, jak tutaj oglądam to zdjęcie widzowie, widzą twoje zdjęcie akurat z twojej galerii, jakby tak powiedzieć, z gry. No to widać, że jesteś po KVK, bo dużo brakuje żywności, drewna, kamienie i golda, nie? To jest taki Ale klasyka. taku jeszcze sporo jest, nie? No, wiadomo, plecaki to swoją drogą. Teraz speed-upy cię poszły, nie? To dość mocno. No ale no fajnie, że zdobyłeś ten motyw. Zresztą wiem, że dużo Polaków zdobyło ten motyw, że też pocisnęli, bo wiem, że tak jak tutaj u was na KD
wiem, że tak na 2653, na chyba 2732, a jeszcze tam na jakichś innych kadekach w Polsce niektórzy się właśnie, wiesz, sfokusowali na to, żeby wyciągnąć jak najlepszy wynik do Openfielda, bo tak jak tam mówiłeś, nie? To jest najlepsza skórka do Openfielda, że ktoś gra właśnie na 5-6 Tak, dla mnie marszy, tak. no to... Tak, nie, 100% tutaj zgodność, no bo kurde, naprawdę dobra rzecz. No i fajnie, że tutaj pomyślałeś, żeby to tam pocisnąć, nie? Jeżeli chodzi o swoje jakby tak statystyki. Tutaj patrzę jeszcze na twoje takie informacje co do konta, to Marszyk tu też masz trochę dużo, więc nie przelewamy gdzieś z garnuszka do garnuszka, tylko lecimy, nie? To jest Ja się dobrze. właśnie mam 3 marsze łuczników i 2 piechoty, a to jest minus kaw. No to dla mnie No. zamek idealny. No perfekt. No oczywiście, że tak. No to już w ogóle, jeżeli grasz na tym, no to bez dwóch zdań moim zdaniem to jest, znaczy bez dwóch zdań to jest naprawdę super, super fajnie się konto rozwijasz, po prostu potem zrobisz te buty, a jaki masz tam przyszłościowy, myślisz, jaki kolejny marsz tam, albo gear sobie tworzyć, po tym jak powiedzmy już zrobisz te łuki do końca, będziesz, masz tam już te marsze, te 5 jak dobrze naliczyłem, Tak. co myślisz kolejnego? Czy właśnie coś z garnizonu? Czy coś pójść w rally? Czy może zrobić ten 6 open? Właśnie zobaczymy, nie wiem, albo wymienić dowódców tych nowszych na starszych po prostu i tyle. Mhm. Na te 5 marszy się bić. Mhm. No ale pierw to chcę skończyć ten set z Tipio, no i tych butów, powymieniać buty, Aha. a później set główny naczerów, nie? Ulepszać. No tak. I tak pomalutku, żeby też to pchać. No tak, no bo kulty też są ważne, to też robi. Ja właśnie też taki miałem plan, że zrobić 5, 6, 10 marszy, albo się po prostu zatrzymać na 5 i już to tylko kultować, wiesz, potem. No właśnie, dla mnie to jest tak No. najlepsza opcja, dla mnie przynajmniej. Tak, mi się zdaje, że to też jest dobra opcja. Wiesz, wiadomo, nie na każdym KVK będziesz tam sadził nie wiadomo jakie pieniądze w Tak, technologię no. Kiwiki. No ale wiadomo, że to jest tutaj pod tym względem różnie. Czyli pomalutku, jeżeli ta Shadżara wypali, no to jesteś gotowy na... Od razu na fuliowanie. No, na fali nawzajem, według główek to jesteś gotowy, nie? Ale myślisz nad tym nowym dowódcą z garnizonu, czy nie? Czy na razie tylko jak chcesz to te ja open? na pewno go zrobię. Obydwu zrobię na pewno. Aha, czyli chcesz iść, czyli chcesz iść tu i tu i myślisz o jakimś takim garnizonie. No ten zobaczymy jak będzie. No my będziemy teraz testować właśnie prawdopodobnie, no bo w sumie w poniedziałek MG wejdzie, nie? No, to w sobotę po północy już można testować. Tak. Znaczy walki będziemy mieć 10, 11, więc pytanie, czy to zakończymy szybko w strefie 5, czy jak to będzie wyglądało w ogóle w strefie 5, czy oni nas nie zakończą w strefie 5? No u mnie na pewno nie, raczej skończymy do końca MG u nas przynajmniej, mam wrażenie. No, to nie, to u nas to chodzi mi o to, wiesz, że czy na tym kiwiki, na pewno, że na te kiwiki to wykorzystamy, tylko wiesz, tutaj to są artefakty, no i tutaj jest tak, że tutaj masz różne kombinacje przy tych artefaktach, tak, nie? tak. Tutaj masz tak, że idziesz pykasz w artefakty, troszeczkę zmieniasz te rally, garnizon i też pytanie, jak nowi dowódcy, czy jak nowy dowódca garnizona będzie sobie na przykład sprawował, wiesz, z artefaktem, bo to będą wszystko testy praktycznie. Wiesz, typu ten Chang Yong, przetestować go z Attylą, przykładowo, O, nie? na przykład, no. No więc pytanie, jak to będzie, albo na przykład, nie wiem, Chayonga testujesz z Gorgo. I pomyśl to znowu, nie? Z artefaktem. To jest, wiesz, to pytanie, co tu będziemy robić, bo tutaj będzie dużo pomysłów na to na pewno i wiem, że chłopaki tam mają już jakieś tam swoje obiekcje co do tego, a znowu na chińskich serwerach nie ma takich jakby, wiesz, takich personalnych informacji, co będzie tak najlepsze i czy open i ten jest ok, a ta 9. generacja no chyba tak wygląda średnio, nie? Teraz tych dowódców. Może chyba tylko jeden dowódca jakoś tam jest, na tą chwilę jest tak wyżej niż reszta, nie? No, tak, no. A myślałeś o jakiejś kawalerii, czy nie? No właśnie, coraz bardziej częściej podają mi skrypcie pod kawalerię, dobrze z statystyfikami, nie? No tak. Najgorsze, nie? Też bym próbował, może próbowałbym, nie wiem, jakiś Huo Mehmet, bo też fajny to smarcz, nie? Huo Mehmet w pole. Znaczy, Ale to i Mehmet, kiedy indziej. może tak, ja bym począł na twoim miejscu, albo sobie po prostu zbierał teraz, jak to co masz, został w tym, co jesteś, bo żeby zrobić teraz taki marsz nowy kawalerii, no to chyba lepiej poczekać sobie do tych tam za 6 miesięcy, chociaż są jakieś kurde dziwne przecieki, że teraz po tych łucznikach ma być nowy dowódca kawalerii. Dla mnie to jest takie No, musimy mech.
niby w teamie. No tak, no dlatego mówię, że niby ma być dowódca kawalerii, gdzie wiemy, że tam wyjdzie za niedługo ten piechoty Ragnar, który będzie na KVK i nie wiem, czy on właśnie też będzie grywalny w Zaginionym Królestwie, czy ogólnie w KVK będzie tylko grywalny na tym, wiesz, tam, co ma występować, czy będzie, wiesz, tak grywalny, wiesz, w HK starym KD. No ale to jest, wiesz, nie wiem, no ogólnie w tym momencie według normalnej rozpiski to powinien być chyba leadership i inżynieria, a potem dopiero coś związane z kawalerią, nie? No ale jakby teraz sadzili, Boże święty. Nie, ja się dlatego waham co do tej szarzary, bo ja mówię, że my tutaj już na targecie, nie? Przygotowałem się, no ale no, nie wiem, Lili lubi zaskakiwać, wiesz o co chodzi. No ale jeżeli chodzi. Blitz tam nie spodziewa się, co zrobi, nie? Samo z zenitami. No nie wiesz, co wstawiam, ci pójdzie kolejny zenit. Ty na 3.080 jesteś od początku ogólnie tam? Od początku. Od początku. Czy my graliśmy przeciwko sobie na KVK 2? Dokładnie. Tak. Jeszcze jest tym u nas. Znaczy graliśmy to może mało powiedziane, bo nie walczyły nasze KD naprzeciwko siebie, bo was tam niestety 8-1 i 8-3 przymknęło. No sami na dwóch się piliśmy, no ale... No ciężko Dla mnie jest, nie? rozstawienie było dziwne, te mapy. To rozstawienie. No, mi się zdaje, że bardziej było dziwne to, wiesz, podzielenie się takie, no bo No, my mieliśmy 3088 i my byliśmy w pewnym momencie, mieliśmy 8-1 z naszej strony, u góry mieliśmy dwa kadeki, które nas mogły cisnąć, nie? W sumie 7-5, 3. 9-6 chyba. Tak, 7-5 to tam były te Pepy, tam gdzie no. Pepa grał, były te ruskie, które potem zdradziły was, bo stwierdziły, że nie mogą się dogadać ponoć z tym Pepą. No, No a potem 8-8 chciało nas zdradzić, bo próbowało do DKP dołączyć, tak, chcieli nam gwiazdkę zabrać, bo próbowali do DKP dołączyć swoje farmy, które nabijały tamte, no obijali, wiesz, maszyny obleżnicze, nie? no tak. I próbowali nam zabrać gwiazdkę, nie? No ale wygraliśmy ją bezpośrednio w starciu i wygraliśmy Kiwiki. Ale i tak zakończyliśmy to Kiwiki dużo szybciej niż Kiwiki 1, bo Kiwiki 1 zakończyliśmy w 20 dni, a tutaj 22, a wy będąc na Kiwiki 2, wiem, że wy Kiwiki 1 chyba wygraliście, nie? Wtedy 1-3 co było. Tak, Ja tak, mówię, tak, tak. Jeden z jedynych KWK ulubionych było wtedy. No, to wygraliście KVK 2 wiadomo jak było, potem wygraliście KVK 3, nie? KWK 3 tak. Tak, no. No a teraz wygraliście kolejne Kiwiki. To było wasze które? Teraz to było 6, teraz jest 7, jeśli się nie mylę. Aha, Jeżeli się okej. nie mylę. Okej. No i jak ogólnie oceniasz, o tutaj mi wyskakują jakieś rzeczy, jak ogólnie oceniasz tutaj całego Rise of Kingdoms w ostatnim czasie? Jeśli chodzi o Roka, co byś pozmieniał, jak myślisz, co tutaj, co trzeba zrobić nowego? No jak dla mnie to w ogóle te nowe ucznicy, ten nie wiem, pod healing nie pasuje mi to. Jak dla mnie przynajmniej. Zawsze ucznicy są pod skill damage, pod AOE, nie? A to nagle healing nam walnęli, nie? Takie... No nie pasuje mi też trochę, ale może to będzie lepsze niż zazwyczaj było. Zobaczymy, nie? A Ale co patrzy... powiedziałem, No, raczej no, wszystko pasuje raczej. Nic takiego... nie narzekam, myślałem, że nie? zmieniać. A co byś na przykład powiedział nowym graczom, którzy na przykład teraz chcą zacząć grać i co byś im doradził? Powiedzmy, są gracze free to play, co byś im poradzić, w co żeby szli na początku, w co może jakich dowódców, co żeby robili na start, no bo też nas nie oglądają, nie będą ukrywał czasem gracze, którzy dopiero zaczynają lub też są na samym początku swojej gry. I są już na takim etapie, czy to jest to KVK 1, KVK 2, gdzie jeszcze oni mogą zadecydować, wiesz, co pójść ostatecznie, jak kiedy sok się zacznie. No i na moje to ja bym poszedł, nie wiem, na początku pierwszy KWK 1 to albo Scipio, Bjorn Sunzi, najlepszy marsz piechoty free.pl, ten z KWK i wysejwowałbym głowy, bo to jest najlepszy moment do KWK czy dojść i wydać głowy na tych soc dowódców i później, wiesz, masz dwóch dowódców na full praktycznie i jednak, no robisz ten damage, nie? Niż z takimi fioletowymi, nie? No tak. Typu ten Martel, nie? Martela i później co, słaby jest, nie? W KWK 3 już. Tak. A jak sądzisz, jak na przykład tacy nowi gracze zaczynają grę, nie? I mają powiedzmy tam swoje jakieś konto, już tam powiedzmy, nie wiem, 20 milionów siły, jest KVK 1,
warto, żeby sobie na przykład już tam gdzieś tworzyli pierwsze farmy i zbierali, nie? Surowce. No ja, Musisz- Dla mnie to ja bym zaczął już od startu KD zrobić Od dwa startu, konta, nie? No właśnie. No. zrobić dwa konta, farmy, znaczy nawet chociaż jedno Mhm. i już ulepszać i farmić pod te KWK, nie? Jeden. Mhm. Bo czasami braknie ci tego surowca, nie? No tak, no, A ile no nie to farmisz, prawda. nie? To prawda, że te farmy to tak. No i nie puszować ich do 25 poziomu na razie. No. To jest KWK taki. jeden, bo chyba 3 farmy zrobiłem, nie? Kolejne po KWK 1. No, brakuje ci surowców? Czy w tym momencie Tak. widać, że tak? W tym momencie widać, że ci brakuje, nie? Nie, no fajnie, że tutaj mogliśmy pogadać, że mogliśmy tutaj troszkę opowiedzieć twojej historii w Rise of Kingdoms. Fajnie naprawdę, że zdobyłeś ten Zenit i to się tutaj to ci przyda na kolejniki wiki, przypuszczam bardzo. Zresztą to jest naprawdę fajna skórka. Przypuszczam, że też tam gdzieś jakieś, jak robiłeś już jakieś duele albo walki, że tam odczułeś, że jest to mocne, jest to fajne. Ten motyw po prostu miasta tak też dobrze działa. Właśnie też kilka walki mieliśmy, to jeszcze Aha, już korzystałeś na walkach, no to fajnie. dopiero będą. A już będą, bo ja myślałem, że już wygra... A nie, ale Boże, widzisz, wróć. Ja przez cały czas wrócę o waszym KVK, które wygrałeś KVK, wygraliście KVK tą trzecią gwiazdkę. Ja przez cały czas o tym myślę, przecież jesteście teraz 9 macie walki, tak, no. Dopiero walki Już się pomyliłem w wasze KVK, widzicie. Nie no, KVK, tak wiem, wy 9 my mamy 10, czyli tak się będzie troszeczkę zazębiały nasze walki na kilki. No, podobny terminie. No tak, no, bo wygracie Heroic Anthem, Warriors Unbound, więc u nas coraz więcej tych kampów do ogarnięcia, nie? Jest, No tam chyba więcej jest, jeśli nie? no, 2 więcej na tym. No ale fajnie, że tutaj mogliśmy porozmawiać, dobrze, że twoje konto się rozwija. No i pozostaje tylko pchać to do przodu i przez cały czas sobie to tak po prostu rozwijać, żebyś miał jak najlepszą jakość tego konta. No i tak rozmawialiśmy o tych kultach. No tutaj na przykład niektórzy gracze może nie wiedzą, o co chodzi w kultach, ale to jest jakby taka prosta rzecz, gdzie poprzez materiały i poprzez scrolla, czyli jakby tak powiedzieć nie materiały pod względem to się nazywa nie materiały, Boże. Zawsze mieszam materiały z tym, jeżeli chodzi o, jak mamy do wyboru reckę, to w tym momencie bierzemy i kultujemy po prostu do przodu. Jest bardziej lepiej, jeżeli nie będziecie mieli kryta, to lepiej jest to kultać, bo macie dodatkowe tutaj kultowe atrybuty i w Apache na przykład, tak jak słyszeliście, on o tym wie i będzie na pewno tak robił, bo chce sobie jak najlepiej przez kulty rozwinąć ten gear, a 2 na 5, nie? Na 5 stage'u już mamy dodatkowo tam chyba umiejkę, więc to jest też Tak, coś tam tak. robi, nie? To już jest w ogóle super temat. Więc... No, tylko to już drogie, to już na to trochę surowców pójdzie na to, nie? Tak. Na to. Tak, dokładnie. Dzięki wielkie Apache za rozmowę, że znalazłeś chwilę, że tutaj mogłeś trochę przedstawić sobie naszym widzom, jak to wyglądało. Jeżeli jeszcze możesz tylko tak na koniec, bo pewnie jakieś pytania takie będą wpadać w komentarzu. I wiesz może mniej więcej, ile tak minutowo albo dniowo zużyłeś na Zenit tych speed-upów? Już, czekaj, to było chyba 3100 dni. Mhm. To było 905 dni tego speedupów szkolenia. Ło, No i no. 2100 speedupów uniwersalnych, nie? Ło. A na starcie miałem 4000 na starcie dni. Ło. Zenit, kurde. No, tak This to is- poszło. To jest Zenit, no. Zenit potrafi, kurde, naprawdę niszczyć, nie? Ale dobrze ci to się stało jeszcze na walki, nie? Bo by się Właśnie. pewnie Pretor wkurzył. Jakbyś nic nie miał. No ale sporo dostało. 3 dni, to nawet starczy. A to spokojnie, starczy ci jeszcze tam. Jeszcze powalczysz, jeszcze potem będziecie ich zerować, to już w ogóle, nie? Mam nadzieję. Dobra. Dzięki wielkie widzowie, że oglądacie tutaj nasz filmik. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał, że przez cały czas to rozwijamy, pchamy. A patrzcie, coś na koniec dodania masz? Nie masz. Wygrywacie KWK. Wygrywajcie kawałka. Na razie, do zobaczyska. Hejo!